Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy do obejrzenia, przetestowania, myślę, że bardziej przetestowania pierwszych wrażeń z nowego radiotelefonu firmy Rattel. Jest to model RT880, jak możemy wyczytać. Fullbandowy radiotelefon, czyli działa zarówno w pasmach VHF, UHF, nadaje również w pasmach od 18 do 30 MHz, z tym, że chyba w modulacji, z tego co kojarzę, FM. Odbiornik działa zarówno na fale krótkie, długie, średnie, broadcast, także wszystko mający radiotelefon. Ale do rzeczy. Może najpierw zobaczmy sobie, co mamy w środku naszego pudełka. No oczywiście radiotelefon, który już tutaj czeka. Natomiast w środku instrukcja. Gdzieś tu miałem właśnie ładną tabelkę z opisem. Zobaczmy, co odbiera. Czyli broadcast, krótkie, średnie, długie. Odbiera również w paśmie FM od 18 do 620 MHz, od 840 do 1000. Nadaje od 18 do 32. VHF, UHF. No i tak to wygląda. Moc poniżej 10 W, mniejsza bądź równa 10 W, więc bardzo mocny. W zestawie wytłoczka oczywiście. Może mało interesujące, ale dla niektórych interesujące. Mamy ładowarkę zakończoną kablem USB typu C. Mamy taką stację dokującą do ładowania. Telefon może być ładowany zarówno w takiej stacji dokującej, jak i ma tutaj złącze USB, które służy do ładowania, jak i do programowania. Ale o tym może później, chociaż tu się skupimy tylko na teście. Dostałem również kabel do programowania. Mamy jeszcze oczywiście klips. Niektórzy się śmieją, że klips. A bardzo przydatna rzecz, słuchajcie. No, ja też czasem używam. I lepiej mieć jak nie mieć, jak i smyczka. Tyle jeśli chodzi o wyposażenie, więc to sobie odłóżmy. Fajny patent jest, który mi się podoba, ze stacją dokującą. Fajnie radiotelefon pod kątem jest ustawiony, także będzie widoczny, jak sobie gdzieś tam ustawimy. Ok. Pierwszy rzut oka na ten radiotelefon to bardzo przyjemny w dotyku plastik, bardzo miły. I słuchajcie, tu nie ma mowy o trzeszczeniu obudowy. Klawiatura bardzo przyjemny, również guma nie taka bardzo miękka. Dla mnie pasuje. Widać, że jest to troszeczkę lepszej jakości radio niż Quasheng czy Baofeng, ta najtańsza linia. Zakręcane złącze mikrofonogłośnika. Tutaj również gumą przytkane złącze USB, żeby się nie brudziło. Naprawdę miłe, fajne w dotyku. Od góry złącze oczywiście na antenę ręczną, jak i na antenę do odbiornika długich, krótkich, średnich fal. Bo taki już tutaj mamy wyposażony ten radiotelefon w moduł umożliwiający odbiór tych właśnie zakresów częstotliwości. Znany z innych radiotelefonów przyłącznik alarmu. Po lewej stronie mamy 3 klawisze, co jest bardzo fajną funkcją, przynajmniej dla mnie. Możemy sobie tutaj oczywiście przypisać różne funkcje, natomiast mamy funkcję tak zwaną multi-PTT, gdzie właśnie mamy na ekranie 3 linijki i możemy nadawać na każdej linijce, posługując się właśnie, wybierając ten klawisz. No to co, włączmy nasz radiotelefon. OK, radiotelefon włączony. Jak można zauważyć, wybrałem sobie 3 linijki i ważna sprawa. Możemy, tak jak mówiłem, sobie tutaj skonfigurować, przypisać funkcję do tych klawiszy lub wybierając funkcję multi-PTT, tak jak ja, bo potem o to mi chodzi. Zobaczcie, nadajemy na pierwszej linijce, na drugiej i na trzeciej. Bardzo fajna sprawa.
Odbiornik, może inaczej, radiotelefon monitoruje wszystkie 3 częstotliwości jednocześnie i tam, gdzie wyłapie sygnał, tam się przełącza na odbiór. Aby tak robił, musimy włączyć funkcję Multi Standby. Funkcja Multi Standby, zabijcie mnie, gdzie ona jest, jeszcze nie pamiętam dokładnie menu. OK, więc nie w tym, więc pewnie w Basic. Tu oczywiście funkcję repeatera, bo również wyposażony jest Multi Standby i po włączeniu tej funkcji on nam nasłuchuje tych właśnie 3 linijek. Zobaczmy w praktyce, jak to wygląda. Ja może będę nadawał z innego radiotelefonu 145.00 i zobaczmy. Włączył się odbiornik. Teraz przestawiam się na 43300. Zobaczcie, bardzo szybko się przełączył i wracam na 145.500. Bardzo szybko, zobaczmy, czy się przełączy nam. Tak, przełącza nam się na 145.500 również bardzo szybko i wraca nam do nasłuchu na podstawowy kanał, który sobie wybieramy. Powrotem wracamy na 145. Spróbujmy jeszcze raz. 145.500. Tak. I bardzo szybko 43300 również odbiera. Super, świetnie, ekstra. Mi się to bardzo podoba. Oczywiście funkcje do tych klawiszy tutaj również możemy sobie przypisać, jakie tylko chcemy. Ja na przykład sobie wybrałem pod 1, przytrzymując mamy zmianę mocy, ale to wszystko sobie możemy zdefiniować w zakładce definicji klawiszy. I tu po wybraniu klawiszu, który chcemy, który trzymamy długo, na przykład klawisz numer 9, wchodzimy i wybieramy sobie funkcję, która tutaj nas interesuje. Ja wgrałem najnowsze oprogramowanie już do tego radiotelefonu. OK. W tym momencie mamy naładowaną baterię, podaje nam model, jak i oprogramowanie, które jest najnowsze z 20 maja. To tak wszystko na pierwszy rzut oka. Ekran, słuchajcie, bardzo czytelny, jeśli chodzi o słońce i o kąty. Możemy sobie zdefiniować również kolory tutaj nazw kanałów. Możemy oczywiście wprowadzić nazwy kanałów. Najłatwiej to zrobić dedykowanym oprogramowaniem CPS do tego radiotelefonu. Jeśli chodzi o odbiór, czyli o tak zwane audio z tego radiotelefonu, jest ono bardzo, bardzo przyzwoite. Włączmy sobie radio i posłuchajmy, jak ono odbiera. Przechodźmy sobie na broadcastowe radio. Madagaskaru, Stanów Zjednoczonych. To jest duży znak zapytania i będzie to rozpatrywał właśnie sąd apelacyjny, a Stany Zjednoczone będą musiały uargumentować, dlaczego te kraje, z których się śmieliśmy, albo wyspy, które są zamieszkane przez... Bardzo fajnie odbiera. Bardzo przyzwoity dźwięk według mnie. I tutaj możemy zmienić oczywiście częstotliwość odbioru, przytrzymując klawisz gwiazdki. I przeszliśmy w tym momencie na AM na 20 metrów. Klikując krótko przycisk znowu gwiazdki, przełączamy się na zakres LSB. I w tym momencie, podpinając antenę pod to złącze, będziemy mogli prowadzić nasłuch na paśmie aktualnie 20 metrów. Jeżeli chcemy zmienić pasmo, to robimy to tutaj. Czyli wybierzmy sobie pasmo 0,7 100, czyli pasmo 40 metrów
wstęga dolna i również możemy nasłuchiwać. Tyle jeśli chodzi o funkcję nasłuchu radiowego, broadcastu. Mnie, szczerze powiedziawszy, nie interesuje ta funkcja, ja ją odpuszczam. Najważniejsze dla mnie, co się liczy zawsze w radiotelefonie, to czułość jego, harmoniczne, bo to jest dla mnie ważne, aby nie zakłócać, aby dobrze działało radio, aby się dobrze sprawowało i funkcjonalność. I funkcjonalność przede wszystkim. Ok, rzut oka jeszcze na baterię, jaka się tu znajduje. Jest to bateria 2400 mAh. Zobaczymy, jaki potrafi to wytrzymać, jak długo potrafi to wytrzymać na nasłuchu. Bateria 2400, jeszcze nie przetestowałem, jak długo ona będzie wytrzymywała, jeśli chodzi o standby, jak i o rozmowy prowadzone z tego radiotelefonu. Ok, to może nadajmy coś, odbierzmy na 145.00, zobaczmy, jak radio odbiera w tym paśmie VHF. Nie wiem, jak z głośnością, żeby mi się to nie sprzężyło. Uwaga, test. Test. 1, 2, 1, 2, test. Test. 1, 2, 1, 2, test. 1, 2, 1, 2, test. Bardzo ładnie. OK. 4, 3, 3, 0, 0. Test. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Test. Również bardzo ładnie. Natomiast muszę zmartwić jedną sprawą. Wprowadźmy sobie aktualnie częstotliwość przemiennika i zobaczmy, jak odbiera. I zobaczcie, jaki efekt będzie tutaj. Mam nadzieję, że to słychać w mikrofonie, ale ja przybliżę do mikrofonu radio. Mam nadzieję, że było to słychać, takie klikanie, pukanie. Jest to związane, według mnie, z jakimś tam odświeżaniem, tak? By coś się odświeżało i po prostu nanosi się na tor odbiorczy małej częstotliwości. No i po poszukiwaniach paru głębszych grzebań w internecie okazało się, że jest to związane z częstotliwością odświeżania wskaźnika RSSI. Występuje to tylko na paśmie UHF-u, czyli na 70-kowym i właśnie co 500 milisekund odświeżany jest wskaźnik S-metra i to powoduje nanoszenie się tego wrednego klikania. Można to wydłużyć, są dwa wyjścia, albo wydłużyć czas na 2 sekundy, wtedy staje się to mniej upierdliwe, zobaczcie. Mamy piknięcie tylko co 2 sekundy. Lub można wyłączyć całkowicie odświeżanie i wtedy odczyt S-metra działa na tej zasadzie, że pokazuje nam tylko w momencie pierwszego odbioru, czyli zobaczcie, skoczył S-metr i już się nie zmienia. Nawet jak zmienia się sygnał, to S-metr się nie zmienia, ale nie ma tego wrednego przydźwięku klikania. No cóż, mam nadzieję, że zostanie to poprawione w kolejnym wydaniu może firmware'u. Miejmy nadzieję, że firmware to załatwi, bo to jest tak naprawdę jako w tym momencie jedyny minus tego radiotelefonu, który się dopatrzyłem. Także Rattel, duża poprawa, ponieważ miałem model RT470X, który wyglądał no nieciekawie, jeśli chodzi o harmoniczne. Mam nadzieję, że tu harmoniczne będą OK. Zaraz przejdziemy sobie do pomiaru mocy wyjściowej, poziomu harmonicznych, ale jeszcze zaprezentować chciałem funkcję repeatera crossbandowego, czyli możemy postawić sobie na takim urządzeniu crossbandowy repeater. Włączmy go. Oczywiście nigdy nie wiem, gdzie to jest, ta funkcja jest. Mamy funkcję crossbandowego repeatera, włączamy go, pojawia się tutaj dioda. I teraz jeszcze jest funkcja monitora repeatera, czyli jeżeli radio to nasze ma służyć tylko za repeater, czyli będzie przyjmowało powiedzmy na 2 metrach i będzie retransmitowało korespondencję na 70,
Bez włączenia funkcji monitora będzie ono głuche, czyli nie będzie, to znaczy głuche, nie będzie wydawać z siebie dźwięków. Jeżeli chcemy, żeby tutaj też również był prowadzony odsłuch tego, co wchodzi do radia, no to możemy włączyć repeater monitor i wtedy będziemy słyszeć to, co radio nam retransmituje. I zobaczmy sobie. Wchodzimy po 2 metrach. Zobaczcie, ja nadaję z drugiego radiotelefonu po 2 metrach. Odebrał po 2 metrach. Zobaczcie, na czerwono wychodzi nam po 70. Czyli mamy repeater crossbandowy. Jednym kliknięciem. Spróbujmy odwrotnej kolejności, czyli wchodzę teraz po 70. I zobaczmy. Czemu to się podświetlenie nie włącza, jak odbiera? Może gdzieś to trzeba włączyć, ja nie wiem. Zobaczcie, przyjął po 70 na zielono, natomiast zaretransmituje na 2 metrach. No, według mnie super sprawa, ekstra zabawa, ponieważ do tego jakaś antena zewnętrzna i naprawdę możemy sobie zbudować urządzenie wspomagające nadawanie i odbiór stacji, powiedzmy gdzieś tam lokalnych, takich mobilnych, tudzież przenośnych, a ustawić taki radiotelefon w dobrym punkcie i będzie on retransmitował. No plus wielki. Słuchajcie, w międzyczasie dotarłem do funkcji Save Mode, czyli oszczędzania baterii. I ja ją wcześniej dałem na 1:3 i dlatego mi nie włączał się wyświetlacz, gdy odbierał coś odbiornik. Włączyłem w tym momencie 1:1 i wtedy nawet po wygaszeniu ekranu, co zaraz Wam pokażę, po wciśnięciu, po odbiorze, jeżeli odbiornik coś odbierze, wybudza się po prostu i załącza się wyświetlacz. I tak zostawię tą funkcję, ponieważ no, jak się wyświetlacz nie świeci, to nie wiemy, że coś odbiera radio. Zobaczmy, zapaliła się zielona dioda, ekran się zapalił, także wszystko ok. To co? Z ciekawości przejdźmy teraz do pomiaru mocy i harmonicznych na paśmie VHF i UHF. Nie będę testował na nadawanie na innych pasmach, ponieważ uważam, że nie będę używał tego radiotelefonu w tych pasmach. Antena, która tutaj jest, ani nie jest dedykowana na tamte pasma, czyli nie wiem, na pasmo 4 metrów czy 6 metrów, bo nawet antena nie jest do tego przystosowana, więc uważam, że wykorzystywanie takich radiotelefonów w takich pasmach jest bezsensowne. Być może się mylę, ale ograniczę się do pomiaru na pasmach radioamatorskich. Ok, a więc możemy przystąpić do pomiaru mocy wyjściowej. W tym momencie mamy ustawione częstotliwość 145, moc wysoka H. No i zobaczmy. Tłumik 50 dB, tłumienie wprowadzone do naszego nano Tiny SA Ultra. 38,9 dBm stoi równiutko 39 maksymalnie. Dobra, wpiszmy 39. 39 to jest 7,9, około 8 W mocy. Super. Także no, spełnia wymogi, ponieważ miało być mniejsze bądź równe. 8 W mocy to jest całkiem nieźle. Moc mała 36,7. 36,7 to jest 4,6 W na mocy małej, więc sporo. Tyle co w innych radiotelefonach, moc wysoka. Lecimy dalej. Nie wiem, czy widzicie. Ok, może tak będzie lepiej. Moc średnia 36,7. No to ciekawostka, bo nie ma różnicy pomiędzy mocą małą. Jeszcze raz. Wprowadźmy moc małą. Moc mała to jest 36,8. No, 36,6. Moc średnia. I zobaczmy, nie ma żadnej różnicy między mocą średnią a małą, więc tu jest problem jakiś może z kalibracją mocy. Widziałem taką opcję, że można to gdzieś kalibrować w menu, ale nie wiem, czy osobno dla mocy małej, dla wysokiej, średniej. Jeśli tak, to trzeba to skorygować. Na ten moment moc mała około 4,6 W, moc wysoka 8 W. Przejdźmy na pasmo
UHF i moc mała pasmo UHF. Moc mała 35 dBm. No to tu jest leczko mniej, czyli 3 W. Zmieniamy na moc średnią. Na mocy średniej mamy 37,3, czyli tutaj widać, mamy różnicę. Teraz jest 5,3 W i dajmy moc wysoką, nie ten klawisz. Na mocy wysokiej mamy 37,6. 37,6 to jest 5,7 W. OK. Takie mamy wyniki, tak nam wyszło. Ja zerknę sobie, czy jest możliwość kalibracji tej mocy w CPS-ie lub w menu radia, ponieważ troszeczkę jest to rozjechane. OK, zobaczcie, mamy taką funkcję Temporary Tuning i mamy moc na paśmie na przykład VHF. Z racji, że tam troszeczkę było za mało, bo około 5,7 W, zwiększmy ten parametr tutaj i zobaczmy, czy to się przenosi na większą moc. Było 37,6, w tym momencie mamy już 37,8, nadal to samo. No niestety próby tutaj ustawiania mocy na paśmie VHF nie przynoszą efektu, czyli podnoszenie tam parametru nic nam nie wnosi, czyli osiągamy maksymalną moc około 5,7 W w paśmie VHF. Natomiast taka ciekawostka, zobaczcie, natomiast na zakresie 136-174, gdy zwiększyłem sobie tutaj parametr mocy, to moc, zobaczcie, wzrosła nam do 40,2 dBm. To jest 10,5 W mocy, więc jestem w szoku, bo 10 W z ręczniaka to jest już dobry wynik. Jeszcze chcę zobaczyć, czy te funkcje zrestartują się po wyłączeniu, bo tam jest temporary, czyli czasowe. Więc zobaczmy teraz po uruchomieniu radia, czy nadal mamy taką moc. Nie. Czyli ona jest tylko czasowo, wróciło do 36,7, czyli na mocy medium jesteśmy. Czyli wróciło do nastaw fabrycznych, tak. Czyli ponownie musielibyśmy wejść tutaj w ustawienia mocy, włączyć, tak. I teraz sprawdzimy. I teraz znowu mamy 40,2 dBm. OK. Czyli tak to działa. W paśmie VHF niestety nie ma żadnej różnicy. OK, test mocy mamy za sobą. Teraz zróbmy test harmoniczny. Z racji, że skończyliśmy na 70, sprawdźmy na paśmie 70 cm. Podstawowa mamy 37,6, czyli tam ponad 5 W. I harmoniczna, pierwsza harmoniczna jest na poziomie -29,5 na mocy wysokiej. Drugiej nie ma, czwartej nie ma. Także wydaje mi się, że jest OK, a zobaczmy na mocy małej. Moc mała. Czy coś nam się tu zmieni? Tam było -30 dBm prawie, no tu jest lepiej. Na mocy małej mamy -38 dBc do podstawowej. OK. -30 dB to jest dobre tłumienie. Przejdźmy teraz do pomiaru półmetrowego i zacznijmy od małej mocy. O, bardzo ładnie, -60. O, znikła całkowicie poniżej
pomiaru mojego urządzenia i moc wysoka. Na mocy wysokiej też nieźle. Minus 60, ponad 60. Patrzcie jak czyściutko. 2 metry nie jest niczym. Tutaj skalane. Bardzo ładnie. Nurtuje mnie to ta 70. Czemu tak kiepskawo? Bo mogłoby być lepiej. Ale nie ma tragedii. I jeszcze raz pomiar pasma 70 cm. Moc wysoka. No tłumienie na poziomie 30 dB, więc nie jest źle. To co, może sprawdźmy jakieś inne pasma? Ok. Z racji, że ma w innych pasmach nadawać, ustawiłem 50 MHz, czyli pasmo 6 metrów. No i włączam nadawanie. Zobaczcie, tu mamy pik podstawowy. Pierwsza harmoniczna, czyli 100 MHz wyższa niż pik podstawowy. Trzecia 150 MHz, 36,2. No cóż, mogę powiedzieć. Cała moc idzie w trzecią harmoniczną. Nie używamy na paśmie 6 metrów, niestety. Mamy jeszcze pasmo 70 MHz, czyli 4-metrowe. No to spróbujmy. 70 podstawowa, mamy pełna moc, 37,4. Natomiast pierwsza harmoniczna jest prawie równa. Nie używamy w paśmie 4 metrów. Niestety. To radio się nie nadaje do nadawania w tych pasmach, tak jak przewidywałem. Zobaczmy, nie wiem, pasmo CB. Na paśmie CB sytuacja nieco lepsza. W FM-ie pierwsza harmoniczna tłumiona na poziomie minus 22, ale to taka ciekawostka. W paśmie VHF, WHF działa jak najbardziej ok. Ok, na zakończenie zróbmy sobie jeszcze test jakości odbioru, test modulacji, jaka jest odbierana przez ten radiotelefon. Zostawiam mikrofon, wyjdę do pomieszczenia obok, tak będzie chyba najlepiej. Test modulacji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, test modulacji. Ok, to był test odbioru, natomiast teraz zróbmy test nadawania. Zostawię mikrofon przy stacji mojej bazowej i udam się do pomieszczenia obok. Zobaczymy, jak odbierze test modulacji z tego, jak brzmi modulacja z tego radiotelefonu. Test nadajnika, Ratel 880. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dziękuję. Podłączyłem antenę zewnętrzną pod KF pasmo. Jednak jest kompletny brak propagacji na 70. Sprawdzałem na radio KF-owym, no to jest lipa. Coś tam stara się odebrać, ale to nie jest to, co zawsze. Ok, tu jakąś stację odebraliśmy, ale tak jak mówię, propagacja nie dopisuje. Dann hast du gleich irgendwie ein gröberes Problem.